Witam serdecznie w kolejnym odcinku Luczyn po godzinach. U nas za oknem przepiękna pogoda, wyskoczyliśmy więc na chwilę pośmigać w nieco brzydsze scenerie i już pracuję nad materiałem dla Was z pierwszego dnia tych zarąbistych przygód. W międzyczasie zrealizujemy trochę inny temat, na którym Wam zależało. W komentarzach wielokrotnie pytaliście Szymona o opinię z użytkowania Afryki. Jako że ciężko byłoby umieścić tak rozległą odpowiedź w komentarzu, Szymon po spędzeniu 2 sezonów w siodle nagrał i wyedytował dla Was własny materiał. Jeśli chcielibyście poznać opinię na temat innych naszych motocykli lub sprzętu i ekwipunku, którego używamy, to piszcie śmiało w komentarzach pod tym filmem. Teraz już bez zbędnego przedłużania, wszystkich zainteresowanych Afryką zapraszam do oglądania. W komentarzach pod filmami pytaliście o spostrzeżenia i wrażenia z użytkowania Afryczki. No to parę kilometrów już przejechane, więc coś mogę spróbować powiedzieć. Mi się śmiga Afryką bardzo dobrze. Ale nie będą to żadne uniwersalne mądrości, tylko subiektywne wrażenia wynikające z jazdy tym oraz innymi motocyklami o podobnej budowie, wyglądzie czy przeznaczeniu. Każdy może mieć inne, swoje. Zaczynamy. Afryka na tle innych dużych turystyków nie jest jakaś wyjątkowo duża. Jest takim kompaktowym podróżnikiem, który ma coś z lekkości Transalpa i energii litrowego Varadero. Afryka w wersji standardowej nie jest na tyle wysoka, żeby utrudnić wygodne zasiadanie i kontrolę motocykla przy wolnych manewrach. Kanapa posiada 2 ustawienia wysokości, ja ustawiłem od razu na ten wyższy i tak jest nisko. Profil kanapy schodzi raczej w dół. W wersji Adventure Sports jest bardziej pozioma, a przez to jest z niej nieco dalej do ziemi. W równoletnich KTM-ach 1090, 1190 czy 1290 Adventure jest jednak jeszcze wyżej i tam szofer o wzroście 180 cm może mieć kłopot z solidnym podparciem o ziemię. Tutaj jest znośnie, nie wiem, mam trochę ponad 190 cm i długie nogi. Firma powiedział mu dała fajne długie nogi. Odważone, kurwa, ty! Więc na większości sprzętów siedzę jak na psie i dosięgam do ziemi pełnym platfusem. Dla mnie kanapa jest nisko, kierownica nie za wysoko, stoi się raczej mocno zgarbionym. No, taka uroda. Jeśli miałbym coś z tym zrobić, to zawieszenie w górę i sety o tyle samo w dół. Wtedy kolana by odpoczęły. Afryczka prowadzi się dobrze, bo ma nisko położony środek ciężkości i charakterystyczny dla tego typu turystyków mały promień skrętu. Środek ciężkości jest nisko, masy nie czuć tak bardzo i łatwo przy wolnych manewrach wyczuć punkt, w którym maszyna zaczyna się nam walić na ziemię. A według mnie nie ma tendencji do walenia się przy lekkim złożeniu, chociaż ostatnio słyszałem od niższego kierownika, że ciągnie do ziemi równie mocno albo i mocniej niż najnowszy KTM 1290R, ten z rozrzuconym zbiornikiem na boki. Jedyne na co trzeba uważać to dość niskie przełożenie na pierwszym biegu, które potrafi przy bardzo wolnej jeździe ściąć moment obrotowy, zadzwonić zaworami, szarpnąć i wbić nas w glebę. Można temu zaradzić, starając się jednak pracować więcej gazem, albo zmienić sobie średnicę zębatek, wzmacniając nieco jedyneczkę. Jeśli chodzi o silnik, czy decydującą rolę odegrali tutaj księgowi? Z pewnością, ale może też konstruktorzy zrobili coś pożytecznego. Na pierwszy rzut oka widać, że ulepili silnik relatywnie niewielkich gabarytów, zamiast fałki zrobili rzędówkę, co mogli odchudzili i zmniejszyli. Gabarytowo silnik wygląda jak jakaś 600. Pewnie ktoś zada pytanie, czym różni się ta poliftowa wersja od pierwszego wypustu Nowej Afryki. W broszurce producenta przeczytamy o zmianie airboxa, map, jakichś zmianach w rozrządzie, przez co sposób oddawania momentu obrotowego został podobno poprawiony, więc cały motocykl jest niby sprawniejszy od wersji przedliftowej. W praktyce nie jest najgorzej i radzi sobie też nie najgorzej, choć fabryczne przełożenia i dobór elementów napędu wskazują na wyższą prędkość maksymalną kosztem dynamiki przy niższych prędkościach, a to nieco bez sensu, biorąc pod uwagę charakter Afryki, no i nasze pomysły na jeżdżenie po zbyrach. Tutaj chyba lepiej ściąć nieco prędkość, aktualnie Afryka dała się rozpędzić do licznikowych 219 i zadbać o lepsze odejście z dołu, a przynajmniej płynną jazdę w niskim zakresie obrotów. Afrykę kupiłem z akcesoryjnym wydechem, więc nie dane mi było sprawdzić, czy seryjny wydech został poprawiony i jest tak fantastyczny, jak opisują w broszurach.
Zmiana komór, lepszy przelot, lepszy dźwięk i tak dalej. Na tym akcesoryjnym wydechu silnik pracuje wyraziście, nie za cicho i nie za głośno, na pewno lepiej niż większość seryjnych puszek. Oczywiście DB Killer jest wkręcany na śrubkę, kilka razy zdarzyło mi się wyjść bez niego, ale jest dość głośno, fajnie, bo nie drże ryja i dudni basowo, ale z racji, że jeździmy czasem blisko dzikich zwierzątek, lepiej nie denerwować gajowego borucha, nie będziemy mu przeszkadzać. Sprzęgło chodzi lekko, przy czym lekko jak na klasyczny sznurek z drutu. Do lekkości sprzęgła hydraulicznego nijak się to jednak ma. Uproszczenie w trosce o bezawaryjność czy cięcie kosztów, no raczej to drugie, bo trudno po tylu latach stosowania hydrauliki w motocyklach wskazać na jakąś specjalną awaryjność tego elementu, czy podniesienie wagi sprzętu. Ciśnie się dobrze, piórkować można na 2 palce, jak nie za długo to może być zasadniczo. Zasadniczo, bo sprzęgła używam w zasadzie tylko przy powolnej jeździe w terenie i podczas filtrowania gdzieś w miejskich korkach. Jedynka i w górę do 2 zmieniam ze sprzęgłem. Resztę wyżej w górę i w dół bez sprzęgła, bo tutaj akurat w moim egzemplarzu jest quick shifter w górę i w dół. A właśnie, co do quick shiftera, zarówno w górę i w dół ustawia się jego czułość, czy tam czas odcięcia lub przygazówki realizowanej przez układ zapłonowy lub przepustnicę. Na wodziku dźwigni zamieszczony jest stycznik kierunkowy, który przesyła impuls, jak jest pchany lub ciągnięty. I o ile w górę nie ma żadnego problemu, o tyle w dół już jest różnie. Trzeba trochę poćwiczyć, żeby to wychodziło płynnie i nie haczyło. Generalnie działa to podobnie dla wszystkich prędkości obrotowych, tylko trzeba wykonywać ruch pewnie i dość mocno. No tak zwyczajnie jest. W pierwszych Yamahach z quickshifterem pamiętam, że działało to jeszcze gorzej, bo tam płynnie było tylko przy dynamicznej jeździe. Przy spokojnych zmianach szarpało i waliło po łańcuchu. A dlaczego taki poklejony? Ci, co mają Afryki z quickshifterem, już to wiedzą albo niebawem się dowiedzą, że Honda dała ciała i zbyt słabo zamocowała pojedyncze żyły kabla w zalanej na twardo kostce. Cała wiązka w czasie zmiany rusza się góra-dół. Aż cały tapczan chodzi. I pojedyncze żyły się wyrywają. Żeby się nie wyrywały lub nie łamały, warto to czymś wzmocnić. Ja dałem trochę taśmy samowulkanizującej. W kwestii opon najlepszych do Afryki nie mam za dużo do powiedzenia. W endurakach testujemy różne, raczej miękkie i nietrwałe gumy. W szosówkach to już całkiem inna bajka, bo przerzucaliśmy różne gumy, od uniwersalnych turystycznych po sportowe, ale jeszcze z homologacją drogową. Afryka od początku jeździ na Michelinach Anaki Wild. Na razie zrobiła ponad 25 000 km i widać schody z przodu, wytarcia i przecięcia z tyłu. Jeszcze trochę ją zjeżdżę, chociaż już swoje przejechały i z tej perspektywy można je uznać za całkiem trwałe. W terenie są dość przyzwoite, ale nie jeździły nigdy w jakichś ekstremalnych warunkach. Zwyczajny piach, błoto, jakieś mokre liście i płytkie bajora. Z tym, że Anaki Wild to chyba jedne z najdroższych opon sklepowych, jakie sobie można założyć do turystycznego enduro. W KTM-ie testujemy Bridgestone'y i Mitasy. Mam wrażenie, że Anaki spisują się lepiej na asfalcie, wszelkie drgania, wężykowanie jest mniej odczuwalne, a sama opona na mokrym jest łatwiejsza do opanowania. No a trzeba jeszcze brać pod uwagę, że Afryka ma mniej tego momentu z dołu i nie rwie tak opon jak LC4 w KTM-ie. W Polsce wszyscy to mieli gdzieś, ale poliftowa Afryka dopiero pierwszy raz dostała homologację z endurowymi gumami. Do tej pory legalnie można było jeździć najwyżej na dual sportach, a przynajmniej Niemcy jeździli. Jeśli chodzi o same koła, to w pierwszym wypuście dali zwykłe stalowe szprychy czy nyple, albo i szprychy i nyple, które ludziom zaczynają rdzewieć. Po lifcie dali z nierdzewki, więc tutaj na razie nie rdzewieją. Ale tak samo jak wcześniej, zostawili obręcze nieuszczelnione, na które nie można założyć samej opony bezdętkowej, trzeba wpychać dętkę albo inne tublisy. Można oczywiście to zrobić, jak się ktoś uprze i uszczelni. Czy tak jest lepiej, czy tak, są plusy i minusy obu rozwiązań. Afryka po kolejnym lifcie ma już seryjne koła bezdętkowe. No to co, mówiliście, że ta anoda na lagach to już ta wersja wzmocniona? No i wyszło jak wyszło. Akcesoryjne twarde przewody hamulcowe, które poprzedni właściciel założył w związku ze zmianą błotnika na dakarowy, podczas silnej kompresji zawieszenia dotykają do powierzchni lagi. Tak dotykają, że aż droma nodę do gołego. A jak już jesteśmy przy zawieszeniu, mimo pełnej regulacji przodu i tyłu, zawieszenie jest raczej komfortowe niż sportowe. Można sobie oczywiście wszystko poutwardzać, ale to i tak będzie utwardzone Gran Turismo, a nie twarda wyścigówka. O ile w endurakach z lekkim przodem jest to do ogarnięcia i zawsze możemy jechać po niepewnej drodze z ciężarem przesuniętym do tyłu i przez to przód nie jest tak nerwowy,
i nie daje się łatwo wyprowadzić z równowagi lub podciąć na skosach czy kamieniach. O tyle w tym modelu Afryki poskąpili i nie zamontowali żadnego amortyzatora skrętu, nawet prostego tłokowego olejaka. Tym sposobem, jeśli tylko lekko przyśniemy i nie odciążymy przodu, a jednocześnie nie zauważymy jakiejś niespodzianki w miękkim gruncie, trawie czy błocie, no to leżymy. Może ktoś umie, ja nie umiem się przygotować i zareagować na wycięcie przedniego koła do oporu. Więcej, zazwyczaj nie zdążę nawet nabrać powietrza w płuca przed uderzeniem o glebę. A jak już odciążymy przód na asfalcie, to złapiemy szimę, tyle że tam może się już gorzej wstawać, jak przejedzie po nas ciężarówka i lanos poprawi. Podobno najlepiej spisują się regulowane i progresywne amorki skrętu na mostek. U mnie nówka sztuka leży w szafie i się kurzy, bo nie mam czasu założyć. Jak się wypieprzę tak, że oddechu już wcale nie będę mógł złapać, to rodzina wystawi najwyżej na Elixa. Na razie nie sprzedam, będę robił. Szoferka jest do bólu prosta, ale generalnie Hondy tak mają, ale czasem wychodzi to na dobre, bo przynajmniej jest małpoodporne. Ekran jednak trochę zmienili, był lekko rozstrzelony i skierowany bardziej pionowo, a teraz jest skupiony i odchylony lekko do poziomu, że niby lepiej ma być widać, jak jeździ się na stojąco. Generalnie nie jest źle i o dziwo im większe słońce, tym wyświetlacz jest bardziej czytelny. Wiesz, ten wyświetlacz odwrócony jest w tej Afryce, bo im mocniej w niego słońce świeci, tym lepiej widać. Obrotomierza cyfrowego nie lubię, bo patrzenie na niego nie jest tak intuicyjne jak na analogowy zegar, którego poszczególne zakresy ma się wbite do głowy i wystarczy szybki rzut oka. Cyfrowych wskazań to się zawsze szuka, patrzy, czyta, analizuje, a zazwyczaj nie ma na to czasu i tak zmieniamy wszystko na ucho. Reszta wskaźników jest, wskaźnik paliwa działa standardowo, czyli pierwsza połowa jest większa, a druga mniejsza. Zbiornik ma niespełna 20 litrów, więc czasem można się zagapić i skończyć bez paliwa. A Afryka ma wredną naturę. Jak jedziemy delikatnie i spokojnie, powiedzmy bez wielkiego mielenia kołem w terenie, a na asfalcie do 110, 120, to spala nam 5 litrów na setkę. Ale jak mamy motocykl załadowany i tniemy pełnym piecem, to spala sobie 8 litrów i więcej. Tutaj można się zagapić i zatankować już nie mieć gdzie. Wskaźnik temperatury działa ok, wentylator włącza się w miarę szybko i nie miewa zbyt wielu okazji do pokazywania temperatur skrajnych. Jeśli jednak dostanie trochę w kość, to lubi wyrzucić trochę płynu na osłonę kolektora, a czasem zostawić mokre kropki na prawym bucie. Jak to kilka zacieków czy kropel, to normalne. Jak już leci na tyle, że płynu w zbiorniczku ubywa w oczach, no to rozkręcamy. Prędkościomierz trochę zawyża wskazania, ale przy kostkach i sporych zmianach ich wysokości tak już musi być. Czujniki przy manetkach są proste i podobne do tych wszystkich, które w Hondach zawsze bywały. Plus jakieś drobne dodatki w postaci przycisków do obsługi funkcji dostępnych z poziomu wyświetlacza, czyli jakieś mniej lub bardziej szemrane pozycje jak w każdym Passacie. Są przebiegi dzienne, zasięg na paliwie, które jest w zbiorniku i o dziwo sprawdzaliśmy, że przy spokojnym wyjechaniu zasięgu do zera rzeczywiście paliwa zostało niewiele ponad litr. Pokazuje nam to również spalanie chwilowe, spalanie średnie. Nigdy nie sprawdzałem dokładności tych wskazań. Odliczanie interwałowe oraz temperaturę, no tutaj to już jest wesoło, o ile na zimno wskazania z grubsza są ok, o tyle przy rozgrzanym silniku czujnik mocno przesadza. Wyrzuca na wyświetlaczu temperaturę z reguły o 3 do 5 stopni wyższą niż w rzeczywistości. Jakby trudno było zamontować go w miejscu, które aż tak bardzo się nie nagrzewa. W jednym z drabinkowych menu możemy sobie ustawić tryb przenoszenia napędu, czyli reakcji na gaz, stopnia hamowania silnikiem i reakcji kontroli trakcji. Zdefiniowano 3 gotowe tryby: wycieczka, miasto, teren oraz pozostawiono jeden w całości ustawiany przez kierownika i ja z niego korzystam. Przyzwyczajony jestem do analogowych motocykli, mam na stałe ustawione na największą czułość przepustnicy, maksymalne hamowanie silnikiem i minimalną ingerencję kontroli trakcji. Przycisk maksymalnie z przodu lewego przełącznika zespolonego, oprócz przestawiania poziomu kontroli trakcji, umożliwia jej całkowite wyłączenie w dowolnym momencie. Nie trzeba się zatrzymywać i kombinować. Minus standardowy wynikający z aktualnych przepisów: każde wyłączenie zapłonu przy wyłączonej kontroli trakcji i tak będzie skutkowało jej włączeniem przy następnym odpaleniu. Na szczęście na poziom, który też jesteśmy w stanie ustawić pod warunkiem, że nie jest to jego dezaktywacja. W KTM-ie sama zmiana trybu pracy kontroli trakcji jest jeszcze bardziej upierdliwa, bo wymaga buszowania po menu, ale tam z pomocą przychodzi dongiel, czyli klucz serwisowy przytrzymujący ustawienia na stałe. Tu dongla nie ma, ale za to można sobie zrobić wszystko lewą ręką. Wyłącznik ABS-u na tylnym kole jest oddzielnym guzikiem z prawej strony deski. Przód działa cały czas.
W tej chwili założona jest seryjna szyba, z jaką Afryka wyjechała z salonu. Mam kilka szyb sportowe, krótkie, wysoką akcesoryjną Hondy i generalnie te wysokie u mnie się nie sprawdzają, bo powodują hałas, akurat powietrze trafia we fragment mojego kasku, stają się niebezpieczne jak trzeba przez nie patrzeć, no i generalnie kamerka na szczęce rejestruje brudną, sterczącą szybę, a nie to, co ma być akurat widać. O odizolowaniu i gorączce w ciepłe dni nie wspominam, bo to akurat męczy na motocyklach z wielką szybą i tak samo męczy mnie na Devilce. A że mniej wieje? W samochodzie jeszcze mniej wieje. Oświetlenie w Afryce jest w całości LEDowe, nie jestem jakimś zwolennikiem tego rozwiązania w momencie, kiedy zaczynają się awarie, ale generalnie świeci przyzwoicie. Ale niestety tego typu lampy mają tendencję do oślepiania jadących sprzeciwka, zwłaszcza jak motocykl ma duży skok zawieszenia, a kierownik omija dziury na drodze. Wtedy akurat przy odbiciu zawiasu albo delikatnym przechyleniu pięknym i mocnym światłem, tuż pod linią odcięcia strzelamy komuś w oczy. No tak, jest mechaniczna regulacja, ale żeby była skuteczna, to chyba powinna być na żyroskopach. Standardowa Afryka wyjeżdża z salonu w zasadzie tylko z małą płytą pod silnikiem, bez zawinięcia na kolektory, które z kolei dostają kamieniami i piachem od przedniego koła. Trzeba by coś założyć na sam kolektor albo wymienić płytę na bardziej zawiniętą do przodu i na boki. Na plus należy zaliczyć kołyskową ramę rodem z wyczynowych enduraków, która sama w sobie stanowi niezłą ochronę i dobrze sprawdza się, jak zawiesimy motocykl na brzuchu czy łupniemy spodem podczas jakiegoś przejazdu przez kłodę. Przykręcona na niej stosunkowo cienka osłona nie ma wielu okazji do powyginania się jak puszka od piwa, bo ma równomierne podparcie. Bok silnika oraz plastiki pozostają natomiast odkryte i warto coś tam dołożyć. Ja przykręciłem jakiegoś Beckera z nierdzewki i coś niedrogiego na dół. Tył delikatnie osłaniają masywne sety pasażera, dlatego też ich nie odkręcałem. Ochraniają delikatne plastiki z tyłu oraz wydech. W ośki wkręciłem jakieś walające się po garażu crashpady, trochę za duże, ale ułatwiają mi podnoszenie tyłu na standardowym stojaku motocyklowym. Jeśli o setach mowa, to w poliftowej wersji są one nieco inne, podobnie jak rama motocykla i sety kierownika. Sety w pierwszych rocznikach miały stopę aluminiową, która w przypadku wywrotki i zawadzenia o podłoże najczęściej się łamała. Była też węższa i stanowiła mniej pewne podparcie stopy. Sety z tyłu dostały mocowanie od spodu, mniej rzucają się w oczy i są bardziej odporne na uszkodzenia. Podobnie jak rama pomocnicza odpowiadająca za utrzymanie kanapy i bagażu. A jak już o bagażu mowa, Afryka ma dość mało miejsca z tyłu. Jeśli posadzimy tam jakąś pasażerkę, to kolejna torba nam za nią nie wejdzie. Trzeba założyć jakiś bagażnik, który wyjedzie nam już za obrys motocykla. I tutaj pojawia się problem. Jak damy na ogon ciężki bagaż i jeszcze nie daj Boże będzie to twardy kufer i z takim załadunkiem wjedziemy na podjazdy i chopki, jest spora szansa, że pęknie nam spaw łączący ramę pomocniczą z ramą główną. Pomijam już bezpieczeństwo zapinania twardych kufrów do jazdy offroadowej i ryzykowania połamania nóg w wielu miejscach przy delikatnej wywrotce na bok. Ja przypinam w teren miękkie torby na kanapę i ewentualnie na boczne stelaże Beckera. Jeśli mogę, to pakuję wszystko tylko w torby na kanapie, a boki z tyłu zostawiam wolne. Małe torby Lone Ridera mam zapięte do przednich gmoli cały czas. Jakieś drobne rzeczy, czapki, szmatki, przekąski, termos z herbatką, bardzo fajna rzecz i w praktyce okazuje się, że są też niezłą poduchą w razie wywrotki. Nic się z nimi nie dzieje, a dodatkowo dystansują motocykl od poziomu i ewentualnie zostawiają jeszcze między motocyklem a ziemią miejsce na nogi. Jako akcesorium do Afryki można przykręcić w zasadzie wszystko. Mnie potrzebne natomiast są tylko uchwyt na telefon, jakiś chiński klon rama z ładowarką, działa, sprawdza się, może być. Mam jeszcze górne mocowanie nawigacyjne na daszek z belką. Jak założę amortyzator skrętu, to w rejonie półki zrobi się za ciasno i będę zmuszony przenieść telefon na tę belkę. Może jeszcze kiedyś dorobię bardziej obszerną płytę pod silnik, lepiej chroniącą kolektor wydechowy. W tej wersji zmienili nieco stopkę, ale i tak tutaj warto założyć poszerzenie, które oszczędzi nam szukania śmieci do podłożenia i trochę ograniczy chęci do przewracania się na miękkim podłożu. Idź. Serwis Hond generalnie jest dość prosty, bo sam producent nie jest skłonny do zmiany elementów i części, które się sprawdzają. Wszystkie części są łatwo dostępne w oryginale, choć nie są tanie. Tanie natomiast są części eksploatacyjne, głównie przez zastosowanie części uniwersalnych. Afryka ma na przykład dokładnie ten sam filtr oleju co 594 inne motocykle Hondy, Yamahy, Triumpha i tym podobnych. Kupujemy części jakiegoś sprawdzonego producenta i wymieniamy, przy czym części eksploatacyjne OEM nie są jedynymi dobrymi, równie dobre, jak i nie lepsze są markowe zamienniki. Dostęp do filtra powietrza jest beznadziejny, trzeba odkręcać boki i czachę. Jak plastiki się zestarzeją, to każda taka operacja będzie skutkowała połamaniem jakiegoś kolejnego zaczepu. W motocyklu, który może jeździć w kurzu i zapyleniu i wymagać wymiany lub czyszczenia filtra przynajmniej kilka razy w roku, w ten sposób utrudniać całą operację? Bez sensu. Jak to kogoś pocieszy, w KTM-ach z tym bywa jeszcze gorzej. Fabrycznie zalecany olej, jak to w Hondzie, przekombinowane.
10W30, podczas gdy reszta leje najlepiej dostępne 10W40 i 10W50. No cóż, nie namawiam, nie odradzam. Wersja poliftowa zamiast standardowego akumulatora kwasowego dostała malutki akumulatorek litowy. Wszystko fajnie, bo jest sporo lżejszy. Tylko cała reszta eksploatacyjnie nie jest już jakaś różowa. Dopóki jest sprawny, to jedynym problemem jest jego bardzo mała pojemność. To mniej niż połowa kwasiaka. Podłączanie do instalacji innych odbiorników, ładowarek, nawigacji itd. podczas postoju spowoduje jego szybkie rozładowanie i problem z rozruchem. Niewiele pocieszającym jest fakt, że litowce są odporne na głębsze rozładowanie. Czy jestem zadowolony z Afryki? Jestem i mam nadzieję, że jeszcze parę latek u mnie posłuży. Kolejne kilometry przed nią. Jeśli nie wszystkie zagadnienia, o których pisaliście, poruszyłem w tym nieco przydługim filmie, piszcie w komentarzach. Afrykę zawsze lubiłem na tego, tylko to wszystko wymaga jakiegoś troszkę takiego oddechu, żeby jakiś teren czy jakiś tego, a tu tego żelastwa tyle się porusza, tego gównianego. Life's a bitch until you die. That's why we get high, 'cause you never know when you're gonna go. According to the Witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty, oh. Co to jest takie czarne i szybkie? Luczyn dosiada i zamyka szybkę. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, manetka w rękę. Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider stary, to nie ściema.